trwa mój dzień na morzu. Wracamy właśnie z Wysp Karaibskich. Wczoraj byliśmy w St. Kitts. Teraz jesteśmy w drodze powrotnej i płyniemy na Bahamy. I tam spędzimy cały dzień. Będzie plaża, będzie basen, będą drinki, DJ. Jeszcze nie wiedzieliśmy, że Bahamy będą musiały poczekać, ale mieliśmy za to super plan na dziś. Wypić dobrą kawę, odpocząć i nacieszyć się ostatnimi dniami na statku. Szukamy miejsca, żeby sobie usiąść. No i powiem, że nie jest łatwo. Wszędzie jest słońce, a nie chcemy się za bardzo spalić. A morze dzisiaj wygląda tak. Że tak wygląda nasza miejscówka. Także tak, przed nami 2 dni na morzu i chcemy wykorzystać coś ze statku, bo tak naprawdę nie byliśmy nawet ani na basenie, ani w jacuzzi. Te 2 dni na morzu i jeszcze 1 dzień nam został w Bimini na Bahamach. No i koniec przygody. Ale póki co jeszcze wakacje trwają. Trzeba się cieszyć. Wracamy do naszej kabiny. Chcemy się przebrać i iść poćwiczyć. Nie będę udawać, że codziennie trenowaliśmy. Na siłownię dotarliśmy chyba tylko raz, ale liczy się, że w ogóle tam trafiliśmy. Zero planu, zero pośpiechu, trochę ruchu, troszkę relaksu, cieszenie się ostatnimi chwilami na statku. Jeśli ktoś lubi aktywnie spędzać czas, tutaj też znajdzie coś dla siebie. Oprócz siłowni są różne formy aktywności, a my z tego dnia postawiliśmy na kilka rzutów do kosza. Szykuję się teraz na kolację. Mamy zarezerwowaną na godzinę 20 w restauracji Rojo. Jedliśmy już tam śniadanie, jedliśmy już tam również kolację, także znamy menu. Może go otworzyć? Idziemy do Rojo. Czyli tak, dotarliśmy już do restauracji i tak wygląda karta. I my sobie weźmiemy, i tutaj wezmę sobie rybkę, tak? Ryba, muszę się zapytać, no, ale tak, no Arktyk, no to chyba ryba. Poleciała zupka, taka sprawa. Po kolacji wybraliśmy się na wieczorne show. Tym razem było ono trochę inne, bo opowiadało historię powstania Virgin i przybliżyło postać jej założyciela, Richarda Bransona. Ciekawy sposób, żeby lepiej poznać markę, z którą właśnie spędziliśmy ponad tydzień na morzu. Na zewnątrz wciąż czuć przyjemne karaibskie ciepło. Trudno uwierzyć, że za kilka dni wrócimy do codzienności. Godzina 23, a my jak zwykle po herbatkę. Rumianek
Nieposprzątane tu. Nie, nie, nie. Śmieci niewyrzucone. Co to ma być? Bierzemy herbatkę, idziemy spać. Lulu, lulu. Dzisiejszy plan miał wyglądać tak: Bimini i prywatny klub Virgin. W sieci zdjęcia wyglądały jak totalny raj. No niestety nie dla nas. Pogoda nas pokonała i zaraz kapitan ogłosi nam coś, czego się zupełnie nie spodziewaliśmy. Dzisiaj mamy piątek. Mieliśmy spędzić ten dzień na Bahamach, ale ze względu na to, że dzisiaj wieje, nasz kapitan podjął decyzję o tym, że nie wpłyniemy do portu, bo byłoby to ryzykowne, więc tak, teraz właśnie kapitan nam mówi, że będzie koncert Nila Rogersa wieczorem o godzinie 9. Dodał on również, że razem z nami na statku jest sam Richard Branson, czyli twórca Virgin Voyager, no i że o 16 godzinie ogłosi nam coś fascynującego. Po tym jak kapitan ogłosił nam, że zostajemy na statku, nagle wszyscy poczuli potrzebę bycia pod basenem. Zrobił się taki kogiel-mogel i mała walka o leżaki. Atmosfera zupełnie niewakacyjna. Ja rozumiem, że każdy chciał mieć jakąś fajną miejscówkę i jakoś spędzić ten dzień, no ale my odpuściliśmy i poszliśmy sobie poszukać spokoju gdzie indziej. Przenieśliśmy się piętro wyżej, no i tam już w ogóle zupełnie było inaczej i bardziej spokojnie. Tam też zerknęliśmy na aplikację i okazało się, że dostaliśmy po $50 zwrotu za osobę. W sumie $100 mogliśmy sobie odebrać w gotówce i tego się też nie spodziewaliśmy. Chodzi o to, że w cenie rejsu wchodzą również opłaty portowe, a skoro przez pogodę nie wpłynęliśmy do Bimini, to po prostu firma nam to zwróciła. Do godziny 16 mieliśmy jeszcze sporo czasu, więc postanowiliśmy pokręcić się po statku. Ja miałam w tym swój ukryty cel, bo chciałam znaleźć toaletę. Tak, nie żartuję, toaletę. Usłyszałam właśnie od pewnej rejsowiczki na TikToku, że jest podobno ukryta bardzo ładna toaleta z panoramicznym oknem, także uparłam się, żeby ją znaleźć i nagrać. Ship happens, widzisz? Ship happens. A że od tego szukania człowiek szybko robi się głodny, więc poszliśmy do Degali i padło po raz drugi w ogóle na tym statku na ramen. I taka mała ciekawostka, że zupa ta została zrobiona według receptury nagradzanej knajpy z Chinatown w Nowym Jorku. Wywar, wiadomo, jest robiony wcześniej, ale cała miska jest składana na świeżo. Dostajecie ją zamkniętą i trzeba chwilę odczekać, aż algi i makaron idealnie zmiękną pod przykryciem. No i słuchajcie, znalazłam już tą toaletę. Podobną panoramiczną łazienkę widziałam już kiedyś na statku MSC, ale ta wygląda inaczej, bo w oddali widać zarysy Bimini. Tak blisko, a jednak tak daleko przez tą pogodę.
I już jesteśmy przy basenie i zaraz będzie ogłoszenie Richarda Bransona. Richard Branson! First of all, spectacular entry as always. What the fuck are you doing here? Co nam ogłosili? To, że za rok, w 2027 roku, 4 siostrzane statki Virgin oficjalnie połączą się na morzu. A four-ship meetup, people! Scarlet, Resilient, Valiant and... Były też emocje podczas tego ogłoszenia, bo zaczęło się losowanie. Do wygrania były darmowe rejsy na to wydarzenie. Losowali po jednym pokoju na każdy ze statków. No ale wyobraźcie sobie radość tych ludzi w ogóle, jak coś wygrali, no bo takie wydarzenie, 4 statki w jednym miejscu, a jeszcze jak trafiło na jakiegoś zagorzałego rejsowicza, to naprawdę fajna sprawa. Przepięknie. Zbliżamy się do restauracji The Test Kitchen. Byliśmy tam w ogóle pierwszy raz w tej restauracji i powiem szczerze, że koncept jest niesamowity. Na początku na przywitanie dostaliśmy szota imbirowego, który oczywiście miał być na raz, ale jak to ja, wypiłam go na 3 podejścia. Yeah, you like it? I like it. Wnętrze tej restauracji wygląda jak nowoczesne laboratorium kulinarne, bo takie też było. I powiem szczerze, że po kultowym teppanyaki na MSC to było zdecydowanie najciekawsze doświadczenie jedzeniowe, jakiego próbowałam na statkach. To kuchnia inspirowana gastronomią molekularną i dania są przygotowywane przy użyciu niestandardowych technik. Od wędzenia dymem na żywo przy stoliku po mrożenie ciepłym azotem. The corn dish and the tomato also. O, thank you. So here you have some heritage cherry tomatoes. So you have the natural, the blanched and the roasted one with a virgin Bloody Mary caviar. A słuchajcie, nie tylko Test Kitchen, ale całą naszą kulinarną przygodę i wielki przegląd wszystkich restauracji na tym statku pokażę Wam szczegółowo w następnym odcinku. Przetestowaliśmy tyle fajnych miejsc, że to temat na osobny film. Także zostawcie suba i klikajcie dzwoneczek, żeby nie przegapić tego kulinarnego doświadczenia. Smutny rytuał wystawienia bagażu przed kabinę, bo to już jest nasza ostatnia noc na tym statku. I koncertem zamykamy naszą niesamowitą przygodę. So, my name is Nile Rodgers, as you probably know. But one thing you may not know is that I write and produce songs for a lot of really big, amazing artists. I've written songs for Diana Ross, for Sister Sledge, for Madonna, David Bowie, Daft Punk. Here we go! Sing, come on! I want the world to know. Everybody dance. Clap your hands. Clap your Everybody dance. Clap your hands. We've come too far to give up who we are. Sam koncert był bardzo fajny, ale po tak intensywnym dniu zmęczenie dopadło nas i musieliśmy wrócić do kabiny. Jutro rano czeka nas już pobudka w Miami. Icon of the Seas. No nie mogę, no jest 4 rano. Co mnie obudziło o 4 rano?
wpływamy do największego portu w Miami, a przede mną Icon. I już za parę miesięcy będę płynęła statkiem tej klasy. Coś niesamowitego zobaczyć go na żywo. Ostatnie chwile na statku i jaki widok z tego balkonu na Miami z rana. I tak dobiegła końca nasza karaibska przygoda. Jeszcze kilka dni temu widzieliśmy się z widokiem oceanu z naszego balkonu, a dziś patrzę na statek już z drugiej strony portu w Miami. Podsumowując moją wycieczkę, było kolorowe Puerto Plata i Taino Bay z charakterystycznymi parasolkami, kolonialna i pełna kontrastu Antigua, zielone wzgórza Shirley Heights i kajaki. Ale czy ja czasami nie jadę na Kubę? Zaliczyliśmy spacer. Nie wypłynęliśmy na Bahamy, nie wszystko poszło zgodnie z planem i nie każdy dzień wyglądał jak z pocztówki, ale właśnie to sprawiło, że ten rejs był tak fajny. Bo podróże to nie tylko miejsca, to emocje, ludzie, nieoczekiwane zwroty akcji i chwile, których nie da się zaplanować, zostają z nami najdłużej. Dzięki bardzo za subskrypcję i widzimy się w następnym vlogu.